Witam Was serdecznie. Dzisiejsze czytanie to czemu sprzyja energia najbliższych kilku miesięcy. Poprzeglądamy się, jakie będą energie, możliwości na ten czas. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne, energetyczne, więc zawsze bierz tylko to, co z Tobą rezonuje. Przed Tobą 3 wybory. Możesz dokonać pierwszego, drugiego, trzeciego, a może Cię przyciągnie kilka kart. Jeżeli masz z tym problem, to pamiętaj, że zawsze możesz zatrzymać ten film, zamknąć oczy, wziąć kilka głębokich wdechów, wydechów, otworzyć i może będzie łatwiej Ci wtedy się skupić i coś przyciągnie Twoją uwagę. A ja dziękuję serdecznie za subskrybowanie mojego kanału, zostawianie wiadomości i lajków. I przechodzimy do czytania pierwszego. Tak? Czemu sprzyja energia najbliższych kilku miesięcy? Pamiętaj, że jest to czytanie bezterminowe, więc jeżeli za jakiś czas, każdy moment, do który trafisz na to nagranie, będzie właśnie obejmował te najbliższe kilka miesięcy. Dobrze, przyjrzyjmy się, czemu służy. Przyglądaniu się. To jest tak, że zaczniesz widzieć pewne rzeczy, zaczniesz widzieć więcej. Ta energia będzie sprzyjać, będzie rzucać światło na pewne sytuacje, zaczniesz zauważać więcej detali, ale też zatrzymasz się troszkę. Będzie to dobry czas na takie zatrzymanie. Bo żeby zadziałać, bo masz tą moc do działania, to trzeba wiedzieć konkretnie, o co tutaj chodzi. Więc to będzie dobry czas na to, aby się przyjrzeć, przeanalizować, sprawdzić, doświadczyć, a później dopiero podjąć kroki. Czyli bardzo dobry czas na zatrzymanie i taką analizę. Będzie temu sprzyjały te kilka kolejnych miesięcy. Co tam jeszcze? Czemu będzie sprzyjała ta energia tych kilku najbliższych miesięcy? I tak tu mi tak 2 karty od razu chcą wyjść. I ta karta. Będzie to też dobry czas, aby spędzić go z rodziną. Będzie sprzyjać temu. Z rodziną, z osobami najbliższymi. Pocelebrować życie. Właśnie takie to zatrzymanie, obserwacja, co jest dla mnie ważne. Także przyjrzenie się temu, co mam, tym swoim zasobom, możliwościom, jaką wiedzę posiadam, jakie możliwości mam. I to będzie też właśnie ten czas, tak będzie chciał Cię zatrzymać, ale nie zatrzymać, aby Ci utrudnić, tylko aby Ci pomóc zauważyć, co masz, co jest ważne, ale także zauważyć to, na co nie zwracasz uwagę, czemu należy poświęcić tą uwagę. Zwrócisz uwagę, że pewne rzeczy są w nadmiarze, że czegoś jest ewidentnie za dużo, że czemuś poświęcasz za dużą uwagę i to powoduje, że nie zwracasz uwagi na bardzo ważne rzeczy i tu szczególnie na te rzeczy związane z emocjami, związane z najbliższymi ludźmi, z taką celebracją dnia codziennego. Bardziej będziesz chcieć się skupić właśnie na swojej przestrzeni domowej, rodzinnej. Tak? Będziesz się temu wszystkiemu przyglądać, czy to, co robię, to, czego pragnę, jaki to ma przynieść efekt, do czego mi to jest potrzebne, czego nie zauważam. Będzie to taki czas bardzo sprzyjający tym refleksjom, temu zatrzymaniu, zastanowieniu się. Będzie to bardzo, bardzo fajny okres na takie właśnie działania. Tu jeszcze ta karta. I tutaj mówi, że jeżeli ten czas nie byłby tak wykorzystany, te energie będą sprzyjać temu, żeby się zatrzymać i naprawdę dobrze wybrać. Bo jeżeli cały czas jesteśmy w pędzie, to my jesteśmy przyciągani, jakby zahipnotyzowani rzeczami, które wydają nam się ważne, a tak naprawdę się spalamy w tym. Nie osiągamy tego, czego chcemy, tylko idziemy jak zahipnotyzowani do czegoś. I tutaj te miesiące będą Cię wzywać do tego, tak Ci będą pokazywać: poczekaj, czy na pewno tam, gdzie pędzisz, to jest to, czego chcesz,
czy to jest Twoja potrzeba, czy to jest takie przyciąganie mocne, bo tak trzeba, ale dlaczego? Będzie Ci tutaj Cię zatrzymywać, abyś sobie zadawała te pytania. I co tu jeszcze? Na najbliższe kilka miesięcy chcę powiedzieć energia, że to zatrzymanie naprawdę jest bardzo ważne, ponieważ pozwoli Ci dotrzeć do swojego wnętrza i wybrać, co jest dla Ciebie istotne. I to później przekuć w siłę, w działanie, bo będziesz dokładnie wiedzieć, gdzie iść, po co iść, co jest nieistotne. I ostatnia karta. To, co cenne masz przy sobie, a patrzysz w inną stronę. I wszystko to łączy się ze sobą. Czyli ta energia będzie chciała Ci pokazać, jak wiele masz. Jak wiele rzeczy, które najcenniejsze masz już, możesz je kształtować, dodawać, zadbać. Tylko Cię tak będą wołały te najbliższe miesiące. Zauważ to, bo przerzucasz uwagę gdzie indziej. Szukasz wielu odpowiedzi, a tak bardzo masz blisko. Jeżeli się zatrzymasz, przeanalizujesz, popatrzysz w głąb siebie, zobaczysz, co Cię tak pociąga i dlaczego, to będzie bardzo dobry czas właśnie na takie przemyślenia, takie zauważenia i te energie będą Ci sprzyjać, abyś to zauważyła. Jest to czytanie ogólne, bezterminowe, więc weź to, co z Tobą rezonuje. To, co Cię zatrzymuje, to, co usłyszałeś, może jakieś jedno zdanie chociaż, które w jakiś sposób wywołuje u Ciebie emocje, to znaczy, że jest dla Ciebie bardzo, bardzo ważne. I ja życzę Ci wszystkiego dobrego. I wybór drugi. Czemu sprzyja energia najbliższych kilku miesięcy? Czemu? Takiemu wyciszeniu. Tu przyjdzie taka świadomość swojej mocy, że ja nie muszę walczyć o nic, że ja decyduję o tym, jak reaguję na słowa innych, na działania innych, ponieważ jestem w stanie zapanować nad wszystkim, ujarzmić wszystko, ukształtować wszystko. Mam w sobie dużą moc i przyjdzie uświadomienie tej mocy, że ja nie muszę wiecznie być w jakiejś walce, gdzieś przeciwko czemuś wyruszać, mówić, walczyć. Nie, tutaj jest takie poczucie sprawczości, poczucie mocy, więc te miesiące, kilka miesięcy będzie chciało Ci pokazać właśnie, że masz moc w sobie. I to Ty decydujesz, jak wygląda ten moment i Twoja reakcja. Czemu jeszcze sprzyja? Tu cały czas jest pokazana siła. Będzie to czas Twojej wewnętrznej siły, kiedy będziesz ją odkrywać, czuć w sobie. Taka duża świadomość przyjdzie tego, gdzie jestem, czego chcę. Zaczną się rodzić pewne pomysły. I tu jest to będzie też czas, żeby uporządkować, ujarzmić umysł i emocje, żeby to wszystko ze sobą współgrało, żeby to od pierwszej karty już idzie, że to będzie właśnie taki czas, kiedy to, co czuję i myślę, będzie możliwość zharmonizowania tego. Na różnych obszarach życia, w różnych działaniach, które będziesz podejmować, to będzie to czas takiego właśnie zharmonizowania tego, że nie ma nadmiaru umysłu i nie ma nadmiaru emocji, że nic tutaj nie jest nadmiarowe, bo tutaj jest bardzo ważne, aby
umieć ukierunkowywać swoją siłę, swoją moc, swoje działania, te pomysły, które przychodzą. Więc ten czas będzie temu sprzyjał. Mogą się pojawiać właśnie takie sytuacje, które będą pokazywać nasze decyzje, co robimy, jak reagujemy. I będzie ta świadomość chciała się właśnie z tymi emocjami dogadać. Dobrze. Co jeszcze? Co sprzyja? To będzie czas, aby zobaczyć, że pewien sposób myślenia mi nie służy, że zamartwianie się niszczy Ciebie i wypala. Nie pokazuje wtedy tej perspektywy, która jest dla Ciebie. I też mówi, jaką Ty masz niesamowitą moc, bo tylko ją wykorzystaj w dobry sposób, bo kierując swoją moc do negatywnych myśli, to Ty je zasilasz i niszczysz świat wokół siebie. I to będzie czas na to, aby to zauważyć. Co robiłam, jak myślałam, czy myślę o sobie dobrze, czy o swoich działaniach myślę dobrze, jak myślę o świecie, czy mam negatywne spojrzenie, czy pozytywne. I to będzie czas, aby się temu poprzyglądać uważnie. Dobrze, to teraz jeszcze z tej talii. Czemu tu służy? To cały czas mi pokazuje taką wybór, taka równowaga. Czy będziesz osobą, która rozważnie, spokojnie, w takim opanowaniu podejmuje decyzje, czy walczy o coś? To bardzo mi się pokazuje. I to będzie czas, aby to zobaczyć i zdecydować o swoim wyborze, bo cały czas tutaj pokazuje, jaką masz niesamowitą moc. Ty możesz wszystko zakończyć, każdą walkę, każdą taką chęć, jak przyjdzie do Ciebie chęć, walczę o coś, to się zatrzymaj. Co Ci to da, do czego Ci to doprowadzi i czy można inaczej? A ta karta mówi, zdecydowanie można, nawet trzeba i sprzyja temu czas. Dobrze, i jeszcze z tej talii. Tak, bo te działania, czyli koncentracja na negatywnych myślach, ta walka, krzyk, emocje ranią Cię, ranią Twoje serce, powodują ból, bo tego narasta, jest coraz więcej. A ujarzmienie tych emocji, zauważenie ich, czyli połączenie tego z działaniem, ze swoją siłą, będzie powodować, że czas wyjścia z bólu, energie będą temu sprzyjać, abyś nie siedziała w raniących Cię sytuacjach, w cierpieniu, w przeszłości, bo to jest tak, jakby ta rana się cały czas jątrzyła i zaczynał ból się od nowa. I te najbliższe kilka miesięcy będzie sprzyjało temu, aby zauważyć to i zmienić sposób działania, odejść od tego, nie pielęgnować tego. Weźmiemy tu jedną kartę, jeszcze radę, jak wyjść z tego właśnie pielęgnowania, zostawić przeszłość, zostawić to negatywne myślenie i pójść w nowe. Za horyzontem jest nowe. I to jest wschodzące nowe u Ciebie. I tu jest pokazana piękna siła i tutaj jest rada. Musisz podjąć działania. Jeżeli chcesz zmiany, najbliższe miesiące będą Ci temu sprzyjać, odejść od tego, co Ci nie służy, zaobserwować te myśli, emocje i to czas Ci będzie sprzyjał, aby to było uporządkowane, ale tutaj jest potrzebna Twoja decyzja, że tak właśnie chcesz i coś w tym kierunku robisz. Jest to czytanie ogólne, więc energetyczne, więc weź tylko to, co z Tobą rezonuje, a ja życzę Ci wszystkiego dobrego. I przechodzimy do wyboru trzeciego.
Uporządkujemy karty. Czemu sprzyja energia najbliższych kilku miesięcy dla wyboru trzeciego? I tutaj mamy też takie troszkę podobne jak w tym wyborze drugim, bo tutaj mówi zatrzymaj się, bo tutaj jest dużo myśli, dużo rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Jest takie mocne przesłanie, że zakorzeniłaś się w pewnym sposobie myślenia, wchłonęłaś pewne myśli, może się nad czymś zastanawiasz odrobinkę, może się rozglądasz, ale te najbliższe miesiące będą służyć temu, abyś się mocniej zatrzymała i popatrzyła na schematy. Jak nie możesz z czymś ruszyć od jakiegoś czasu, to dlatego, że tkwisz w schematach i myślisz, że tak ma być. Czyli uważałaś, że tylko taka praca jest najlepsza, albo tylko tak można się komunikować, tylko w takim miejscu można mieszkać. No ludzie muszą myśleć w określony sposób o mnie. Coś tutaj jest, co bardzo mocno jest z Tobą zlepione. Trzeba się temu poprzyglądać, bo wokół tego tworzą się te myśli, a Ty jesteś w tym taka zamrożona, taka uziemiona, tak mocno przytwierdzona do tego. Więc te najbliższe kilka miesięcy będą temu sprzyjać, aby się poprzyglądać i podjąć odpowiednie dla siebie decyzje. Co tutaj jeszcze sprzyja? Takie odczucie, że jest wszędzie rywalizacja, że trzeba walczyć, że trzeba działać, czasem rozpędzić te emocje takie aż do czerwoności, taką złość, taką agresję, że nie można inaczej, że wszyscy tak robią. Może temu się właśnie trzeba poprzyglądać. Czy na pewno tak chcesz? Czy chcesz w taki sam sposób, jak do tej pory coś wykonywałaś? Czy ten sposób myślenia w ogóle Ci odpowiada? Jak Ty chcesz? Jak to ma być po Twojemu? I nie należy tu zasłaniać się tym, że tak jest, tak zawsze było. Nie. Jak Ty chcesz po swojemu? I tutaj mówi, popatrz na swoje serce. To będzie czas, kiedy trzeba zatrzymać się przy swoich pragnieniach. Bo tak mi tutaj pokazuje, że to, co robisz, a Twoje pragnienia to zupełnie stoją w jakiejś takiej odwrotności. A ten czas będzie sprzyjał temu. Zobacz, co się dzieje. Popatrz, czego chcesz, jakie miałaś kiedyś marzenia, pragnienia, albo co by Cię uszczęśliwiło. Ale to nie ma być takie szybkie z głowy, bo to będzie takie coś, co właśnie z tej ciężkości będzie szło. Jeżeli Ci to wyjdzie, zapiszesz, poprzyglądaj się temu, daj sobie na to czas, masz na to kilka miesięcy, a te energie będą Ci pomagać. Jak zaczniesz tą pracę ze sobą, to zaczną Ci pomagać, zaczną otwierać to, pokazywać coraz więcej. I poczujesz, że coś jest nie tak, coś chcesz inaczej, po swojemu, może w innym miejscu. Może pozwolisz sobie na to, żeby ludzie zobaczyli Ciebie inną. Niekoniecznie musi im się to podobać, ale to ma się podobać Tobie. Czy pozwolisz sobie na to? Zobaczymy, co z tej talii. Tak, tutaj też jest, czy pozwolisz sobie na emocje, czy pozwolisz sobie je poprzeżywać. I tutaj też tak mi przychodzi, że jeżeli tego jest nadmiarowo, jest dużo i sobie z tym nie radzisz, poproś o pomoc. Bo może trzeba będzie głębiej zajrzeć pewnymi metodami. Poszukaj metody, sposobu. Jest bardzo dużo różnych informacji, osób, które mówią
sposób, który ma przemówić do Ciebie, albo poszukaj konkretnej, realnej osoby, która Ci pomoże, jeżeli to poczujesz, że tego właśnie chcesz, ale zachęcałabym Cię do poszukania, bo tutaj chodzi o takie otwarcie i taką elastyczność. Te miesiące będą chciały Ci to pewne rzeczy, a wprowadzić nowe, a to oznacza, że te rzeczy, które są tak z nami sklejone i tak nas uwierają, one będą chciały odpaść. I to nie będzie do końca wygodne czasem, będzie przynosiło cudowne, fantastyczne zmiany, ale czasem możesz poczuć dyskomfort, bo jak zmieniamy pewne rzeczy, przyglądamy się i zauważamy, że zmiany gdzieś są konieczne, to one na początku są dyskomfortem, ale tutaj właśnie dlatego, w zależności od natężenia tego, od tego, jak długo w czymś jesteś, jeżeli potrzebujesz pomocy, to nie bój się po nią sięgać. Bo jesteś piękną istotą, która ma prawo żyć według własnych marzeń i pragnień. Twoje życie to nie jest miejsce, aby być w klatce. Początek i koniec. Tutaj jesteśmy w tych mechanizmach takich trudnych. I tutaj też to jest jedna klatka, ale ona jest otwarta. To Ty decydujesz, czy posłuchasz siebie, czy się zatrzymasz, czy pozwolisz sobie żyć po swojemu, czy skorzystasz z pomocy i zobaczysz, że jesteś wolna, wolny, że masz piękne cechy, dużo możliwości, że cały świat jest przed Tobą. Cały świat. Od Ciebie zależy, czy wykonasz ruch. Tutaj jeszcze dam ostatnią taką kartę, radę. Bo to, że coś jest łatwe, to nie oznacza, że to tak prosto się wykonuje. Nie? Kartę rady, jak ale tu widzę, jakie to byłoby piękne. Jak ja bardzo Ci tego życzę, jeżeli to z Tobą rezonuje, gdzieś czujesz fragment tego swojego, to po prostu zacznij rozpalać w sobie, w swoim umyśle tą kreację, to, że zadziałam, zrobię, nawet jak nie wiem jak, nie wiem co, ale przyjrzę się, zacznę coś, wyjdę z tego. Tutaj dużo pomysłów zacznie się pojawiać. A jedna karta, taka główna rada. Tak, potrzebne jest tutaj działanie. Potrzebne jest konkretne działanie, czyli przyglądam się, widzę, że sobie nie radzę, sięgam po pomoc, szukam lub obserwuję siebie. Miesiące będą temu sprzyjać. Będzie to do Ciebie przychodzić w różnej formie, w różnej postaci. Będziecie to w jakiś sposób dotykać. Może Cię denerwować jakiś rodzaj rywalizacji, taka myśl wieczna, albo że gdzieś tam nie pasujesz. Bierz to jako cudowne, takie budzące Cię motyleczki, że one chcą, aby z tej klatki już wyjść, aby być na wolności, aby się po prostu cieszyć swoim życiem, swoimi pomysłami. Taki oddech, jest tyle dla Ciebie tu przestrzeni pięknej, która czeka. Wybierz to, co z Tobą rezonuje. Zrób wszystko, aby poprawić jakość swojego życia, energie będą Ci sprzyjać. Jeżeli cokolwiek tutaj zarezonowało z Tobą, to działaj, bo czeka Cię piękna zmiana. Życzę Ci wszystkiego dobrego.